Moje wystąpienie podzieliłem na takie 3 główne części. W pierwszej części, znaczy na początku w ogóle powiem tak krótkim słowem wstępu o sobie, o VH, a następnie w drugiej części opowiem o samym CEF-ie. Takie ogólne informacje dla osób, które być może wcześniej się nie spotkały z tym systemem. Następnie powiem Wam o tym, jak używamy CEF-a w OVH, co robimy w pewien sposób innowacyjny. A na końcu opowiem Wam o problemach z utrzymaniem CEF-a na produkcji. Więc może jeszcze na początek mam takie do Was krótkie pytanie. Czy mogły podnieść ręce osoby, które używały kiedyś CEF-a? Dobra, całkiem sporo. A kto utrzymuje CEF-a na produkcji? No już mniej. I koledzy z zespołu się nie liczą. Dobra. Więc opowiem trochę więcej na temat samego CEF-a w takim razie. A więc w OVH pracuję od 11 lat, już szmat czasu. Od 4 lat prowadzę zespół CEF as a Service, czyli celem naszego zespołu jest dostarczenie CEF-a jako usługę dla innych projektów, czy też dla klientów w postaci produktu Cloudisc Array. Prowadzę zespół 8-osobowy. Większość zespołu jest z Wrocławia. Mamy też jednego kolegę z Rennes we Francji. Osobiście lubię programować w Pythonie, rozwijać swój Home Lab. No a prywatnie jednak większość czasu poświęcam na dwójkę moich dzieci, córkę Anię, która ma roczek, i syna Szymona, który ma 3 lata. Więc parę słów o OVH dla osób, które być może jeszcze nie znają naszej firmy zbyt dobrze. Więc OVH jest globalnym dostawcą chmury. Jesteśmy numerem 1 w tym momencie w Europie. Oprócz tego działamy w 19 krajach. Mamy 27 centrów danych na całym świecie. Ostatnio otworzyliśmy spory oddział w Stanach Zjednoczonych. Odpalamy już drugie DC w tym miejscu. A oprócz tego też uruchomiliśmy centra danych w rejonie APAC, czyli w rejonie Pacyfiku, w Singapurze, w Sydney. W tym momencie mamy około 300 000 serwerów na całym świecie. I co pozwala nam obniżyć cenę usług, które oferujemy klientom, to jest, że sami zajmujemy się produkcją serwerów, mamy własne linie montażowe, a także mamy własną sieć szkieletową, dzięki czemu nie musimy ponosić kosztów związanych z samym przesyłaniem danych. We Wrocławiu mamy centrum R&D, czyli rozwijamy tutaj różne projekty, które są następnie wykorzystywane w całej firmie. Są to m.in. chmura publiczna, rozwiązania do poczty elektronicznej, usługi oparte o produkty Microsoftu, a także usługi związane z automatyzacją sieci. A więc CEF. Co to jest CEF? Więc przygotowując się do tej prelekcji, szukałem jakiegoś takiego jednego zdania, jak można by opisać CEF-a, i znalazłem coś takiego. Jest to open source'owy system dostarczający wysokowydajny, zunifikowany i skalowalny storage obiektowy, blokowy i plików. Więc tak, jakby się zastanowić nad każdym z tych przymiotników, to jeśli chodzi o wysoką dostępność, to wynika to z architektury CEF-a, który nie ma żadnego pojedynczego punktu, który mógłby spowodować, którego awaria mogłaby spowodować niedostępność usługi dla klientów. Jeśli chodzi o zunifikowany, więc CEF-a można postawić na sprzęcie różnych producentów o różnych parametrach. Mogą to być dyski twarde, mogą to być dyski SSD lub NVMe. Natomiast z punktu widzenia klienta cały ten storage jest widziany w ten sam sposób. Klient może go konsumować tak samo, niezależnie od tego, jakiego sprzętu użyjemy. Z tym, że oczywiście, jeżeli użyjemy dysków twardych, to będzie to działać wolniej niż na kartach NVMe, ale z punktu widzenia klienta, jeśli chodzi o sposób komunikacji z klastrem, wszystko odbywa się tak samo. Jeśli chodzi o skalowalność, to zostało już udowodnione, że CEF potrafi się skalować do naprawdę dużych liczb.
Przykładowo CERN, instytucja badawcza z Genewy, przeprowadza takie testy, które oni nazywają Big Bang, gdzie starają się stworzyć, gdzie jeżeli mają na przykład jakiś sprzęt, który jeszcze nie został wdrożony na produkcję, leży gdzieś im tam odłogiem, to instalują na nim CEFA, największy klaster, jaki są w stanie, i następnie sprawdzają, czy wszystko działa tak, jak powinno. No i według ich ostatnich testów byli w stanie stworzyć klaster, który miał 65 petabajtów i składał się z ponad 4000 dysków. Więc myślę, że liczby robią wrażenie. A oprócz tego, jako taka ciekawostka, to CEF jest też używany w CERN-ie w ramach projektu LHC, czyli Large Hadron Collider. Pewnie wielu z Was o nim słyszało. Przy czym jest używany jedynie jako bufor do przyjmowania danych z tego detektora, natomiast dane są z niego zapisywane dopiero na taśmach i używają tego klastra, który ma 4 petabajty. Jeśli chodzi o VH, to najmniejszy klaster, jaki mamy, to ma w tym momencie 4,5 petabajta, ale z różnych powodów odchodzimy już od tworzenia tak wielkich klastrów, raczej staramy się stworzyć klastry mniejsze, które, że tak powiem, mają mniejszy obszar awarii, tak? Jeżeli mamy problemy z jakimś klastrem, to obejmuje to tylko ograniczoną grupę użytkowników, a nie wszystkich. Bo niestety, no, pomimo tego, że CEF nie ma żadnego SPOF-a, to jednak zdarzają się czasami problemy z samym softem. Oprócz tego CEF posiada akceptowalną wydajność. Wcześniej, gdy głównym backendem dla OSD-ków był tak zwany FileStore, czyli wszystkie dane były trzymane w postaci plików, to by spore problemy z wydajnością, natomiast teraz, gdy już przeszli do backendu, który się nazywa BlueStore, dane są trzymane na urządzeniach blokowych i dzięki temu udało się lepiej skalować wydajność. Jeśli chodzi o wady, no to CEF może być trudny w utrzymaniu. Kiedyś jeszcze właśnie można było też wydajność podciągnąć do wad, natomiast teraz nie jest to już aż tak uciążliwe. No i jeśli chodzi o alternatywy, no to w zasadzie w tym momencie na rynku nie ma podobnego systemu, który dawałby podobne możliwości. Jest oczywiście Gluster, który pozwala trzymać dane w postaci plików, ale systemu, który by skalował się w takim stopniu i oferował tyle funkcji, no to ja przynajmniej nie znam żadnego. Jeśli chodzi o typy storage'u, które dostarcza CEF klientom, to można to podzielić na storage obiektowy, blokowy i plików. Jeśli chodzi o storage obiektowy, to CEF pozwala nam dostać się do danych poprzez REST-owy interfejs. Jest on kompatybilny z protokołem S3 Amazona i Swift z OpenStacka. Posiada wiele opcji replikacji multi-site, czyli możemy mieć dane w kilku centrach danych na różnych klastrach i skonfigurować sobie replikację. I jak Sage Whale, czyli autor CEF-a, ogłosił na OpenStack Summicie, który był w zeszłym tygodniu, uważa się obecnie, że właśnie storage obiektowy będzie takim najbardziej wiodącym trendem, jeśli chodzi o nowe aplikacje. Natomiast starsze systemy, które zakładają, że dane są trzymane w plikach, to dalej będą korzystały z plików. Natomiast storage blokowy będzie dalej wiodący, jeśli chodzi o infrastrukturę, czyli jeżeli chcielibyśmy postawić na przykład OpenStacka, to dane z dysków twardych, maszyn wirtualnych możemy trzymać na CEF-ie. Jeśli chodzi o storage blokowy, no to tak jak powiedziałem, to głównie do infrastruktury. Oprócz tego daje też możliwość tworzenia snapshotów, klonów tych urządzeń blokowych. Typowe zastosowanie jest właśnie z OpenStackiem, a ostatnio też coraz więcej widzimy, że jest stosowany jako storage dla kontenerów w Kubernetesie. Natomiast jeśli chodzi o system plików, to obecnie jest już właściwie stabilny. Przez długi czas był taką trochę kulą u nogi w CEF-ie, ale w ostatnich wersjach
już wszystkie problemy zostały podobno rozwiązane i można go używać na produkcji bez obaw. I też z ciekawostek można użyć właśnie CFFS-a jako backend do Hadoopa zamiast HDFS-a. A jeśli chodzi o samego Cefa, to liderem projektu jest Sage Whale. Wciąż pozostaje aktywnym kontrybutorem. Jak ostatnio sprawdzałem na GitHubie, to miało 20 000 commitów, więc całkiem sporo, na 100 000 w całym projekcie. A oprócz niego jeszcze jest 700 innych osób, które swoją pracę włożyły w ten projekt. Jeśli chodzi o firmy, to głównie Intel, Red Hat, a także AVH. My też kontrybujemy do Cefa. Wszystkie nasze patche, które stworzymy, wrzucamy do upstreamu, także nic nie zachowujemy dla siebie, jeśli chodzi o jakieś poprawki do samego Cefa. A oprócz tego duży jest także udział chińskich telekomów. Cef jest w ogóle całkiem popularny w Chinach, z tym, że chińskie firmy mają to do siebie, że często forkują Cefa, wprowadzają jakieś swoje zmiany na własne potrzeby, natomiast no już niekoniecznie chcą się tym dzielić z całym światem. Oprócz tego ostatnio na Cef Daysach w Berlinie została ogłoszona fundacja Cefa, więc jest to organizacja pod parasolem Linux Foundation, której celem jest zgromadzić budżet i także radę nadzorczą, która w jakiś sposób mogłaby wesprzeć sam projekt. No i AVHS również została członkiem założycielem tej fundacji. Jesteśmy jednym z bodajże 13 premier member. Oprócz tego społeczność Cefa organizuje różne wydarzenia. Raz do roku jest to lokalnie organizowane Cef Daysy. W Warszawie był organizowany Cef Days właśnie przy współudziale naszym i Red Hata. No, raz do roku organizowana jest taka większa konferencja, która się nazywa Cefalocon. Do tej pory odbyła się tylko raz w Chinach i kolejna jest planowana na przyszły rok w Barcelonie. Jeśli chodzi o samą architekturę Cefa, to można wyróżnić kilka warstw. Że tak powiem, najbardziej niskopoziomową jest RADOS, czyli jest to warstwa, gdzie wszystko jest obiektem, czyli można powiedzieć, że wszystko w Cefie ostatecznie jest obiektem. Przy czym nie jest to taki object storage w rozumieniu restowym, tylko taki bardziej niskopoziomowy, gdzie nie trzeba było robić kompromisów związanych z obsługą HTTP i tak dalej. Dlatego, żeby się skomunikować z tą warstwą, trzeba używać biblioteki, która się nazywa LibRados. No i też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaimplementować własne aplikacje, które potrafią rozmawiać z Cefem poprzez tą bibliotekę. Z takich bardziej ciekawych to znalazłem w sieci, że jest na przykład backend MySQL, który potrafi rozmawiać bezpośrednio z Cefem. Także jest moduł Dovecota do przechowywania maili w Cefie, jak również wiele modułów Apache, Nginxa i do OnClouda. Natomiast na bazie Radosa zbudowane są pozostałe warstwy w Cefie, czyli jest to Rados Gateway, czyli właśnie, który dostarcza wspomniany Object Storage. Oprócz tego jest warstwa, która się nazywa RBD, Rados Block Device. Ona dostarcza urządzenia blokowe, które następnie możemy podpiąć pod na przykład kontener albo maszynę wirtualną. No i jest CFFS, czyli która implementuje file system w oparciu o Radosa. Komponenty Cefa. Więc jeśli chodzi o klastry Cefa, to można wyróżnić kilka komponentów, każdy ma jakąś swoją określoną rolę. Takim najważniejszym jest MON, który zawiera informacje o całym stanie klastra, o wszystkich mapach. Jeżeli byśmy stracili wszystkie mony w danym klastrze, no to właściwie klaster już jest do zaorania, bo już właściwie niewiele można z niego odzyskać. Dlatego jest bardzo istotne, żeby mony mieć przynajmniej w ilości 3 sztuk, albo może nawet więcej przy większych klastrach. Oprócz monów stosunkowo nowym dodatkiem są
jest komponent, który się nazywa Manager, MGR. On z kolei odpowiada za przetwarzanie statystyk klastra dotyczących użycia, a także wystawia interfejs, przez który można stworzyć własne pluginy do Cepha. I w ostatnich wersjach całkiem sporo tych pluginów już powstało. No i jest najważniejszy element, czyli OSD. OSD to jest demon, który zajmuje się przechowywaniem danych. Czyli typowo, jak deployujemy Cepha, no to tworzymy jednego OSD-ka na jeden dysk. Jest to taki standardowy sposób. Oprócz tego mamy jeszcze MDS-a. To jest tak zwany metadata server, który jest potrzebny do CFFS-a. Zajmuje się on przetwarzaniem metadanych związanych z abstrakcją samego systemu plików. Natomiast dane oczywiście dalej przechowuje w OSD-kach. No i przez długi czas MDS mógł być tylko jeden w klastrze aktywny, co było pewnego rodzaju spofem, ale od ostatnich 2 wersji Cepha już możemy mieć wiele aktywnych MDS-ów, dzięki czemu możemy mieć w pełni dostępny klaster. Jest jeszcze Rados Gateway, czyli właśnie to jest bramka, która wystawia restowy interfejs do Cepha, dzięki czemu możemy trzymać dane tak jak w S3 czy w Swiftie. No i też dosyć istotnym elementem jest sam klient, ponieważ co jest specyficzne dla Cepha, klient musi znać całą topologię klastra, czyli nie ma jakiegoś jednego punktu wejścia, przez który cała komunikacja się odbywa. Wynika to z tego, że taki pojedynczy punkt mógłby być właśnie spofem, tak? Czy mógłby ograniczać wydajność, dlatego twórcy Cepha podjęli decyzję, żeby całą logikę o wyborze miejsca, w którym powinny być przechowywane dane, jest zawarta w kliencie. Ma to swoje wady i zalety. Taką podstawową wadą jest to, że klient potrafi całkiem dużo CPU zużyć na obliczanie. Takim podstawowym elementem w Cephie są pule. Można powiedzieć, że jest to przestrzeń nazw w klastrze. W klastrze możemy mieć wiele pól. Poszczególne pule mogą obejmować albo wszystkie OSD-ki, albo tylko jakieś określone podzbiory. O tym decyduje Crash Ruleset, o którym powiem dalej. No i w Cephie mamy 3 rodzaje puli. Jest replikowana, czyli wszystkie dane, które zapiszemy do Cepha, są tworzone w postaci nadmiarowych kopii. Jest pula typu erasure coded, czyli tam dane są przechowywane w postaci stripe'ów, czyli odbywa się to podobnie jak w przypadku RAID 5. Czyli wszystkie dane są dzielone na kawałki i oprócz tego są zapisywane informacje nadmiarowe, które by pozwalały odzyskać dane w przypadku awarii. Pozwala to ograniczyć mocno zużycie miejsca, gdyż moglibyśmy mieć przykładowo takie same gwarancje, jeśli chodzi o dostępność danych, jak w przypadku pól replikowanych, przy jedynie wykorzystaniu 150% miejsca, gdzie w puli replikowanej byłoby to na przykład 300%. No i taką nowością ostatnio ogłoszoną jest też pula typu stretch, czyli jest to pula, która może się rozciągać na kilka DC. Przynajmniej tak to było przedstawione przez Sage'a. Nie znalazłem zbyt wiele informacji na ten temat, no ale jest to coś ciekawego, przy czym Sage zaznaczył, że oczywiście będzie się to odbywało przy odpowiednio dużym opóźnieniu, tak, który wynika, na przykład gdybyśmy chcieli mieć pulę pomiędzy 2 DC, żeby zapewnić wysoką dostępność, no to jednak opóźnienia między 2 DC będą większe niż na przykład między sąsiednimi rackami. Więc takim elementem składowym puli są placement grupy. Są to obiekty, które są, znaczy wszystkie obiekty w Cephie są mapowane do jakiejś placement grupy. Pule składają się z placement group. No i ogólnie taką złotą zasadą jest, że ilość placement grup w puli powinna być potęgą liczby 2. Dzięki temu klaster będzie lepiej zbalansowany.
I jeden OSD nie powinien obsługiwać mniej niż 100 i więcej niż 300 placement group. Problem z placement groupami jest taki, że można je jedynie zwiększać, czyli jeżeli już decydujemy się na jakąś wartość dla danej puli, no to już nie jesteśmy w stanie jej zmniejszyć. Zmniejszanie placement group zostało zapowiedziane od następnej wersji CEF-a, mianowicie od Nautiliusa. Więc no, myślę, że stworzy to trochę szersze możliwości, jeśli chodzi o samo zarządzanie klastrem. No i co jest jeszcze istotne, to zwiększanie placement group wiąże się z masywnym rebalansowaniem klastra. W dalszej części powiem Wam, jak można zabezpieczyć się przed tym efektem. No i też warto ustawić prawidłową wartość puli, wyliczyć, jaka powinna być, zanim jeszcze w klastrze pojawią się dane, bo później, jeżeli byśmy zwiększyli ilość placement group, gdy już mamy jakieś dane, no to będzie się to wiązało nawet z koniecznością przerzucenia na przykład połowy danych w inne miejsce. Crash, więc Crash jest takim głównym algorytmem, który definiuje, jak działa klaster. Przy użyciu Crasha można zdefiniować failure domain, tak? Czyli chcielibyśmy określić jakąś najmniejszą jednostkę w klastrze, która może paść, tak żeby klaster dalej pozostał dostępny, tak? Więc standardowo w CEF-ie jest to ustawione na hosta, natomiast w OVH zdecydowaliśmy się na replikację na poziomie raka, czyli można powiedzieć, że możemy stracić dowolną jedną szafę z każdego klastra i klienci tego w żaden sposób nie odczują. Co jest istotne w przypadku Crasha, to, że ustawiamy w nim wagę dla poszczególnych bucketów, gdzie waga ta określa, z jakim prawdopodobieństwem ten bucket dostanie dane, bo cały Crash jest tak trochę oparty na prawdopodobieństwie, gdzie dane trafią. Oczywiście jest to wprost zdefiniowane, tak, gdzie to powinno trafić, ale każdy klient wylicza to trochę na swój sposób. Więc pozwala to nam na przykład stosować różne sztuczki, jeśli chodzi o zarządzanie klastrem. Mianowicie, jeżeli mamy jakiś dysk, który wiemy, że jest wolniejszy, to możemy mu ustawić mniejszą wagę, no i on wtedy będzie dostawał mniej danych, przez co nie będzie spowalniał całego klastra. Jak przechowywane są dane w CEF-ie? Więc wygląda to w ten sposób, że klient, mając obiekt, który chce zapisać, w tym przypadku obraz kota, wylicza hasza z jego nazwy i następnie na podstawie crash mapy, którą pobrał od Mona, znajduje, do której placement grupy ten obiekt powinien trafić. No i w tym przypadku dajmy na to, że jest to placement grupa numer 7 i następnie na podstawie OSD mapy znajduje, który OSD dla tej placement grupy jest primary. Czyli primary to jest zawsze OSD, który zajmuje się przyjęciem danych i który odpowiada na zapytania o odczyt. No i w tym przypadku dajmy na to, że jest to OSD 42. Więc klient, mając te informacje, wie, że musi się skomunikować z OSD-kiem 42 i wysłać do niego zdjęcie kota. No i OSD 42, jak otrzymał te dane, to następnie replikuje je do innego OSD-ka, który również obsługuje tą placement grupę. I w tym przypadku jest to OSD numer 16. Jeśli chodzi o wydajność CEF-a, no to CEF został napisany w C++, więc jest kompilowany do kodu maszynowego, co już samo w sobie dobrze rokuje. Jest taka terminologia, która się nazywa CAP, która mówi, że, właściwie to jest teoria, która mówi, że dowolny system rozproszony może być konzystentny, czyli może gwarantować spójność danych, może gwarantować dostępność danych, availability i może być odporny na partycje w sieci. Przy czym teoria ta zakłada, że dowolny system może spełniać tylko dwie z tych cech.
No i w przypadku CEF-a CEF-a można by zakwalifikować jako system CP, czyli CEF będzie się starał za wszelką cenę zapewnić spójność danych i odporność na partycje, czyli jeżeli partycja w sieci może wystąpić jak przykładowo, nie wiem, stracimy jakiegoś switcha, który dzielił sieć na dwie części i obie te części nie mogą się między sobą komunikować. Wtedy mówimy, że wystąpiła partycja w sieci. No i CEF jest tak zaprojektowany, żeby sobie z taką sytuacją poradzić. Więc co jest istotne, no, autorzy CEF-a, gdy mieliby stanąć przed wyborem, czy preferować spójność, czy wydajność, to zawsze starają się stawiać na spójność danych. W kwestii wydajności CEF-a bardzo duży wpływ mają backendy, które są używane do OSDK-ów, więc przez długi czas klasycznie były to backendy, który się nazywał FileStore. W nim OSD po prostu trzymał wszystkie obiekty, które do niego trafiły w postaci plików na systemie plików. No i zwykle używało się tego XFS-a. I oprócz tego posiadał też tak zwany write-ahead log, czyli log, do którego zapisywane są wszystkie operacje, które do niego trafiają w celu zapewnienia spójności na wypadek awarii OSDK. Wtedy w przypadku awarii OSD zrestartuje się i z write-ahead loga otworzy sobie wszystkie transakcje, które gdzieś tam już potwierdził. No i FileStore miał taki podstawowy problem, że wiązało się z nim całkiem spory tak zwany write amplification, czyli na każdy zapis, który wygenerował klient, każdy zapis taki przekładał się na co najmniej 4 zapisy po stronie klastra. Jeżeli byśmy mieli replikację 1, czyli w praktyce też mało prawdopodobny przypadek, natomiast w takiej typowej sytuacji, gdy mamy replikację razy 3, no to można powiedzieć, że każdy jeden I/O od klienta generował po stronie klastra aż 12 różnych I/O, tak żeby klaster mógł zapewnić dostępność tych danych. Wiąże się to z tym, że jeden zapis musiał iść do journala, drugi do danych systemu plików, trzeci do synkowania metadanych systemu plików, no a także synkowania z katalogu, w którym zawierał ten plik. No i wszystko to mocno się odbijało na wydajności. Dlatego twórcy CEF-a stwierdzili, że potrzebne jest lepsze rozwiązanie i dlatego powstał BlueStore. Czyli idea BlueStore'a jest taka, że dane OSD jest instalowany na zwykłym urządzeniu blokowym. Może to być dysk twardy albo karta NVMe czy dysk SSD. I OSD tworzy tam sobie swój, można powiedzieć, własny taki system plików, no z tym, że to jest tylko taki system plików, który on rozumie. I to pozwala ograniczyć ilość operacji, które są konieczne do zapewnienia spójności danych. Co istotne, w przypadku BlueStore'a dane są trzymane na samym urządzeniu, natomiast pojawił się jeszcze dodatkowy element, czyli taki Key Value Store, który się nazywa RocksDB. Jest on używany do przechowywania metadanych, czyli przykładowo CEF zapisuje dany obiekt na urządzeniu, natomiast jego lokalizację, gdzie on się znajduje, na którym offsecie tego urządzenia, już zapisuje w RocksDB. Co jest istotne, jeszcze powszechnie w CEF-ie są tworzone wątki do obsługi zdarzeń. Wiąże się to z tym, że CEF był tworzony przez Sage'a jeszcze w czasach, gdy to był taki wiodący trend w rozwoju programowania. No i w przypadku, gdy mamy storage z użyciem dysków twardych, nie było to zbyt dużym problemem, ponieważ taki storage był IO-bound, czyli wąskim gardłem w całym systemie była wydajność dysków twardych, a nie na przykład sam kod czy procesor. Natomiast w przypadku, gdy się pojawiły dyski SSD i NVMe, no to sytuacja trochę się odwróciła i zaczęło mieć to większe znaczenie,
przez co CEF zaczął być, mówi się CPU bound, czyli nie jest w stanie wykorzystać w pełni wydajności, którą te urządzenia dają. No i jakie jest rozwiązanie tego problemu? Więc Sage rozpoczął tak zwany projekt Crimson. Zakłada on wykorzystanie tak zwanej biblioteki C-Star, która stanowi taką abstrakcję nad systemem, abstrakcję nad całym jakby systemem dla aplikacji, no i pozwala lepiej skalować wydajność systemu z tym, co sprzęt oferuje. No i także z wykorzystaniem DPDK i SPDK, czyli żeby dać CEF-owi bezpośredni dostęp do sprzętu, jeśli chodzi o DPDK, jeśli chodzi o sieć, a SPDK, jeśli chodzi o storage. CWVH, więc żeby dać Wam jakieś wyobrażenie o naszej skali, to w tym momencie mamy 200 klastrów CEF-a. W sumie mamy około 50 petabajtów danych. I wszystko to mieści się na 2000 hostów i 20 000 kontenerów. Mamy także CEF-a w tym momencie zainstalowanego w 10 DC. Jeśli chodzi o rzeczy, które można powiedzieć, że robimy innowacyjnie, jeśli chodzi o CEF-a, to stosujemy taką technologię, która się nazywa FlashCache. FlashCache to jest taki projekt, no właściwie porzucony przez Facebooka, który rozpoczęli jakiś czas temu, który pozwala wziąć dwa urządzenia blokowe, czyli na przykład wolniejszy dysk twardy, ale większy, i na przykład dysk SSD, który jest mniejszy, ale szybszy. No i FlashCache daje coś takiego, że możemy użyć tego dysku SSD jako cache dla tego wolniejszego dysku. No i pozwala nam to tak średnio, jak już od jakiegoś czasu, no już od 4 lat właściwie, mamy CEF-a na produkcji, to tak średnio pozwala nam to wyciągnąć z dysków 150% ich wydajności, niż gdybyśmy nie mieli tego cache'a. Więc no, myślę, że warto było. Oprócz tego stosujemy kontenery LXC. Staramy się wszystkie usługi CEF-a konteneryzować tak, żeby można było nim łatwiej zarządzać, tak? Czyli mamy osobny kontener na Mona, osobny kontener na OSD i tak dalej. Dlaczego nie Docker? No, w Dockerze można powiedzieć, że hołduje taka trochę inna filozofia, gdzie kontenery powinny być niemutowalne. Natomiast w przypadku CEF-a, gdybyśmy mieli za każdym razem, jak coś zmieniamy, deployować nowy kontener, zatrzymywać poprzedni, no to odbiłoby się to na wydajności całego klastra, bo konieczne byłoby przeprowadzanie recovery co jakiś czas, dlatego no nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, tak? Dlatego można powiedzieć, że kontenery LXC traktujemy jako takie mikromaszyny wirtualne. I co jeszcze zrobiliśmy fajnego? To są backupy RBD, czyli w CEF-ie nie ma jako tako mechanizmu do przeprowadzania backupów, ponieważ zakłada się, że skoro mamy replikację razy 3 lub więcej, no to po co jeszcze backupy? No ale backupy pełnią inną rolę, tak? Chcielibyśmy na przykład czasami dostać dane, które mieliśmy miesiąc temu, no a z samą replikacją do tego nie osiągniemy. Więc zrobiliśmy własny system, który pozwala nam backupować RBD do Swifta, czyli na OpenStackowy Object Storage albo na inny klaster CEF-a. No i mechanizm ten wykorzystujemy m.in. przy aktualizacji klastrów w sytuacji, gdy nie jesteśmy do końca pewni, co się może stać, to tworzymy drugi klaster takiej samej wielkości i wszystkie dane, które mamy w pierwszym klastrze, backupujemy do niego. Wkrótce z takich nowych rozwiązań zamierzamy wprowadzić CEF-a, który będzie deployowany na klastrach, które się składają jedynie z kart NVMe. No, w pierwszych testach udało nam się osiągnąć już całkiem zadowalającą wydajność, więc myślę, że w przyszłym roku powinniśmy już to udostępnić.
Przede wszystkim na zastosowanie to będzie właśnie jako wolumeny do public clouda. No i gdzie jest używany CWVH? No przede wszystkim w public cloudzie do wolumenów. Oprócz tego VPS-y są też stawiane na Cefie, jak również instancje Private SQL, a także sprzedajemy Cefa jako dedykowany produkt dla klientów pod nazwą Cloud Disk Array. Tak wygląda control plane naszego systemu, w dużym skrócie. Więc mamy API, które przyjmuje operacje typu stwórz klaster, powiększ klaster, pomniejsz. I takie same operacje możemy też wywoływać z poziomu administratora poprzez CLI. Wszystko to trafia do naszej aplikacji, którą nazwaliśmy CAS, Ceph as a Service. No i w tej aplikacji trzymamy wszystkie dane w postaci, cały model klastra trzymamy w postaci modelu SQL i używamy tego jako takie źródło wiedzy na temat całej infrastruktury. Przy czym przede wszystkim z tych danych korzysta Puppet, czyli można powiedzieć, że zasilamy konfigurację Puppeta i Puppet odpowiada za wykonywanie wszelkich jakich operacji, utrzymywanie stanu klastra na samych hostach, tak? Czyli Puppet instaluje wszystkie pakiety, zapewnia, że usługi będą działać, te, które powinny. Natomiast jeśli chodzi o jakieś bardziej złożone operacje, typu na przykład upgrade klastra, to mamy stworzone workflowy przy użyciu Celery. Celery to jest taki framework do tasków w Pythonie, gdzie możemy zdefiniować sekwencję operacji, które mają się wykonać w odpowiedniej kolejności, tak żeby móc precyzyjnie określić, co się powinno wydarzyć. Typowy host Cepha WVH wygląda w ten sposób. Mamy x dysków twardych, czy też n, i jedną kartę NVMe. No i dla każdego dysku twardego tworzymy osobną instancję flash cache'a i tworzymy partycję na NVMe, która jest następnie wykorzystywana w tym flash cache'u jako cache dla danych. Stosujemy flash cache'a w trybie write-back, czyli cokolwiek trafi w zapisie już na samo NVMe, to już w tym momencie potwierdzamy klientowi, że ten zapis się powiódł, czyli nie czekamy na sflaszowanie tego na dysk twardy. No i właśnie to pozwala nam uzyskać trochę lepszą wydajność, bo może się zdarzyć tak, że jeżeli klient intensywnie zapisuje ten sam obszar dysku, to zdąży nadpisać te dane, zanim one się jeszcze sflaszują na dysk twardy. Dzięki temu oszczędzamy I/O, które trafiają do dysku twardego. Więc tyle jeśli chodzi o Cepha WVH. Teraz przejdę do problemów z utrzymaniem, które mieliśmy z Cephem. Więc takim podstawowym problemem, z którym mierzymy się właściwie od początku naszej przygody z Cephem, jest niezbalansowanie. Więc algorytm crash niestety nie jest idealny. Powoduje on dużą wariancję w ilości danych pomiędzy OSDK-ami. Wynika to z tego, że algorytm był projektowany w taki sposób, że zakładał, że będzie duża ilość placement group, czyli tych PG w pulach. Natomiast w praktyce nie tworzy się tych placement group zbyt wiele, ponieważ każda placement grupa to jest zużycie procesora na OSDK-ach, zużycie większej ilości RAM-u. Dlatego praktycznie stosowane ilości PG powodują, że w klastrze widzimy sporą wariancję pomiędzy OSDK-ami. Czyli możemy mieć OSDK-i, które są wypełnione w 80% i na przykład OSDK-i, które są wypełnione w 64%. Jakie jest tego rozwiązanie? No, jeśli chodzi o Cepha w wersji Jewel i starszych, to można zmieniać właśnie wagi crasha, tak, o czym wcześniej mówiłem, dla poszczególnych OSDK-ów. Czyli przykładowo my robimy coś takiego, że jak widzimy, że jakiś OSD dochodzi do 80%, to my tam delikatnie zmniejszamy wagę i dzięki temu część danych jest z niego migrowana.
Przy czym odbywa się to na tyle powoli, że klienci tego nie odczuwają. Natomiast jeśli chodzi o wersję Cefa w Luminous lub nowszych, to jest coś takiego jak, co się nazywa Balancer plugin. No i on robi dokładnie to samo, czyli on może pracować w dwóch trybach. W pierwszym trybie Crash Compat to robi dokładnie to samo, czyli zmniejsza wagi poszczególnych OSD-ków, tak żeby doprowadzić do tego, żeby klaster był zbalansowany. Natomiast w trybie UpMap to jest też taka nowość, która się pojawiła pierwszy raz w Luminosie. Więc UpMap to jest mechanizm do statycznego mapowania placement group do OSD-ków. Czyli możemy powiedzieć, że pomimo, że według Crasha ta placement grupa powinna być gdzie indziej, to możemy stworzyć UpMapę, która wymusi na klastrze, że ta placement grupa jednak będzie tam, gdzie jest. Tak? No jest to bardzo potężny mechanizm, który pozwala przykładowo po powiększeniu klastra zablokować jego rebalansowanie, tak, że pomimo, że według Crasha dane powinny być gdzie indziej, to możemy przy użyciu UpMapy powiedzieć, że nie, one mają być właśnie tam, gdzie są. Żeby przytoczyć trochę danych, jeśli chodzi o niezbalansowanie, to przyjrzałem się naszemu dosyć dużemu klastrowi, który ma 800 OSD-ków i użycie na klastrze w tym momencie wynosiło 63%. Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję pomiędzy poszczególnymi OSD-kami, tutaj może to nie być zbyt dobrze widoczne, no ale większość jest tutaj w przedziale 68 do 70%. Natomiast jest też całkiem dużo OSD-ków, które mają przykładowo między 53 a 55%. No i właśnie to jest gołym okiem widoczne, że klaster jest niezbalansowany. Mamy dużo mniej OSD-ków w tych skrajnych przedziałach. Wynika to z tego, że jak widzimy, że OSD zaczyna już przekraczać jakąś wartość użycia miejsca, to wtedy już go rebalansujemy, tak? Dlatego że tak, nie ma to, że tak powiem, rozkładu normalnego, ta dystrybucja. Tak, jeszcze też związane z niezbalansowaniem jest taki problem, że jeżeli byśmy mieli przykładowo 3 raki, każdy by miał tyle samo serwerów, czyli przykładowo w tym przypadku po 3 serwery, no to powiedzmy, że dane się między tymi rakami rozłożą porówno, no bo jeżeli użyjemy replikacji razy 3, no to każdy rak będzie musiał mieć swoją kopię danych. Natomiast gdybyśmy chcieli przykładowo powiększyć ten klaster, dokładając nowy rak i na początek byśmy dołożyli tylko jednego hosta, bo nie wiemy, czy klaster będzie dalej rosnął, tak, więc dokładamy jednego hosta, żeby odpowiedzieć na bieżące użycie. No i według Crasha ten rak będzie miał dużo mniejszą wagę niż pozostałe raki, ale co jest takim trochę bugiem w Crashu, dostanie on nieproporcjonalnie więcej danych, niż by wynikało z jego stosunku wag do pozostałych raków. Czyli przykładowo w tym przypadku, jeżeli optymalnie według Crasha powinno być 30% pomiędzy poszczególnymi rakami, tymi starszymi, to nowszy powinien dostawać 10% danych. Natomiast w praktyce byśmy zobaczyli, że te 3 raki mają po 28% przykładowo, a ten nowy ma aż 16%. No jak sobie z tym radzić? No to trzeba odpowiednio zmodyfikować wagi w Crashu, tak żeby ręcznie jakby zapewnić lepsze rozłożenie danych. Jeśli chodzi o problemy z utrzymaniem, to jest też dosyć powszechna wymiana dysków, które padły. Jest to o tyle uciążliwe, że każda wymiana dysku wiąże się z rebalansowaniem klastra. Czyli jak wyrzucimy dysk, to CEF sobie przeliczy całą crash mapę, tak, że część danych, która była
w miejscu, gdzie właściwie spokojnie mogłaby dalej leżeć, no jednak według nowego wyliczenia mapy crasha musi zostać przerzucona w inne miejsce. No jest to szczególnie uciążliwe w przypadku dysków twardych, ponieważ jeżeli używamy dysków twardych, to najczęściej są one wąskim gardłem w klastrze. No jeżeli dorzucimy jeszcze do tego operacje związane z rebalansowaniem, no to konkurują one o dostęp do urządzeń z danymi klientów, więc odbija się to na wydajności, którą klienci widzą. No i teraz, jeżeli dysk już padł, no to pozostaje nam jedynie wywalić OSDK z klastra i warto dodać nowego OSDK z wagą 0. Czyli standardowo Crash ustawia taką wagę, jaka jest wielkość dysku. Przykładowo jak mamy dysk 2 terabajtowy, no to będzie miał wagę 2. Natomiast wiązałoby się z tym, że gdybyśmy dodali taki dysk do klastra, to CEF musiałby wszystkie dane na niego przerzucić. Więc no, odbiłoby się to na jego wydajności. Dlatego my robimy coś takiego, że dodajemy dyski z wagą 0 i następnie stopniowo zwiększamy wagę, czekając aż klaster się zbalansuje, tak żeby był mniejszy wpływ na wydajność dla klientów. Natomiast jeśli podejrzewamy, że dysk wkrótce padnie, przykładowo widzimy ze smarta, że zaczęły się pojawiać błędy odczytu skorygowane, to w takiej sytuacji możemy stopniowo zmniejszać wagę, czyli to jakby opróżnić ten dysk, no i następnie go usunąć, gdzie to już wtedy nie będzie miało żadnego wpływu na klaster. W Nautiliusie, czyli w następnej wersji CEF-a, jest zapowiedziany taki tak zwany Disk Prediction plugin, który będzie potrafił podobno przewidywać, kiedy się pojawią błędy na dyskach na podstawie danych ze smarta, które będą przetwarzane przez jakąś sztuczną inteligencję. Tak, więc kolejnym problemem jest powiększanie klastra. Więc dodanie wielu nowych OSDK-ów wywoła ten sam efekt jak wymiana dysku, czyli klaster będzie się chciał zrebalansować. No i właściwie sytuacja jest podobna jak w przypadku wymiany poszczególnych dysków, czyli należy dodawać nowe OSDK z wagą 0, następnie stopniowo zwiększać wagę, czekać aż się klaster zrebalansuje. No ma to taką wadę, że trzeba to sobie oskryptować, bo w CEF-ie nie ma żadnych narzędzi, przynajmniej do wersji Jewela nie było, które by pozwalały to zrobić z automatu. Natomiast od wersji Luminous pojawił się wspomniany wcześniej balancer. No i ostatnio właśnie na CEF Daysach usłyszałem o takiej technice, że można przy użyciu AppMap po dodaniu nowych OSDK-ów, przy użyciu AppMap można powiedzieć, że placement grupy powinny być tak w tym miejscu, gdzie są w tym momencie. No i następnie balancer plugin po uruchomieniu będzie stopniowo starał się doprowadzić klaster do zbalansowania, no i będzie po prostu usuwał te AppMapy stopniowo. Dużym problemem jest zwiększanie ilości PG, placement group, więc no, warto dobrze to ustawić, zanim jeszcze pojawią się dane w klastrze. Natomiast jeżeli już trzeba je zwiększyć, no to co istotne z punktu widzenia puli placement grupa może być w dwóch stanach. Może być w stanie PG, czyli placement grupa istnieje, ale w tym momencie nie dostaje jeszcze danych. Dopiero jeżeli przejdzie do stanu PGP, to wtedy do placement grupy zaczynają trafiać dane. I my wypracowaliśmy taką technikę, że jeżeli musimy powiększyć placement grupy, to stopniowo zwiększamy ilość PG. Powoduje to, że klaster tylko je tworzy, ale jeszcze nie są do niej migrowane dane. Natomiast dopiero jeżeli te PG przełączymy w tryb PGP, to wtedy można jednym strzałem wywołać rebalansowanie klastra bez narzutu związanego z tworzeniem tych placement group, co też ma duży wpływ. No istotnym problemem z utrzymaniem jest też aktualizacja samego klastra do nowszej wersji CEF-a.
A więc CEF pozwala by design zrobić aktualizację online, czyli nie musimy wszystkiego wyłączyć, żeby zaktualizować. A przy czym istotna jest kolejność, w jakiej to robimy. Więc kiedyś najpierw trzeba było aktualizować mony, później OSD-ki, teraz znowu jest na odwrót. W nowszej wersji znowu się to może zmienić, więc zawsze należy czytać release noty. I co istotne, o czym się nieczęsto mówi, warto najpierw zaktualizować klientów, bo może się okazać, że po aktualizacji klastra, jeżeli klienci będą w starszej wersji, to już nie będą w stanie się dogadać z tym klastrem, jeżeli nie zwróciliśmy uwagi na to, jakie są ustawione tak zwane crash tunables, czyli crash tunables to jest, można powiedzieć, protokół, w jakim klienci rozmawiają z klastrem. Więc domyślnie jest to optimal. No jeżeli zaktualizujemy klaster, no to ten optimal będzie miał już jakby inny zestaw komend niż w starszej wersji. Dlatego może się okazać, że starszy klient nie potrafi już rozmawiać z nowszym klastrem. Dlatego warto ustawić przed upgrade'em tunable na jakąś konkretną wartość dla danej wersji CEF-a. Wtedy się zabezpieczymy przed sytuacją, gdy po aktualizacji klastra klient nie potrafi się do niego podłączyć. No a jeżeli coś pójdzie nie tak, to w przypadku OVH robimy backup RBD, tak na wszelki wypadek. No i w razie czego, gdyby spełnił się czarny scenariusz, że po upgrade'zie klaster przestaje działać, to zawsze możemy się przełączyć na drugi klaster w starszej wersji. Istotnym problemem jest też tak zwany message throttler. O jego istnieniu przekonaliśmy się dosyć boleśnie, gdy mieliśmy dosyć dużą awarię klastra na produkcji, gdzie przez 10 godzin nie mogliśmy dojść, dlaczego CEF nie chce przyjąć do wiadomości, że ma zapomnieć o kilku obiektach, które twierdzi, że się zgubiły. No i udało nam się w końcu przekonać go do tego, żeby jednak zapomniał o tych obiektach, po prostu odpalając tą komendę w pętli razem z restartowaniem OSD-ka. Z jakiegoś powodu to zadziałało. No i się okazało później, jak robiliśmy postmortem, że wynikało to właśnie z wysycania tak zwanego message throttlera. Czyli message throttler to jest taki mechanizm, który ustala granicę, że dane OSD może przyjąć maksymalnie tylko tyle operacji do przetworzenia i później już powie stop. No i to założenie było takie, że ma to zabezpieczać przed wykonaniem zbyt wielu operacji, przed przyjęciem zbyt wielu operacji przez OSD-ka, które by następnie zajechały na przykład dysk twardy. No ale okazało się, że w starszej wersji CEF-a, w Hammerze dokładnie, ten message throttler ograniczał też operacje, które administrator wysyła do klastra. Czyli OSD nie przyjmował żadnych operacji od innych OSD-ków, ale też administrator nie mógł się z nim skomunikować. No i właśnie na szczęście w nowszych wersjach już to zostało poprawione. No i tyle z mojej strony. Tutaj jeszcze kilka linków do rzeczy, o których mówiłem. Jak wygląda mniej więcej wydajność? Ile IOPS-ów przeciętnie z takiego klastra możemy wyciągnąć na CEF-ie? Bo jak wiemy, dysk SAS-owy ma na przykład 180 IOPS-ów średnią. Karta NVMe ma w granicach 500 tysięcy IOPS-ów, a ile tak na takiej przeciętnej VMce na OpenStacku wyciągniemy IOPS-ów z CEF-a? Znaczy tutaj wpływ będą miały dwie rzeczy, a mianowicie jaką sobie założymy replikację, no i czy użyjemy BlueStora. No myślę, że w tym momencie, jeżeli tworzymy nowy klaster, no to już tylko z BlueStorem, więc no myślę, że należałoby liczyć tak mniej więcej 4 razy mniejszą wydajność, razy replikację. Przepraszam, 2 razy mniejszą wydajność, razy ilość replikacji. No i też istotne znaczenie ma tutaj opóźnienie, jakie mamy między VM-ką a samym klastrem, tak? Bo no to się będzie przekładało wtedy na to, ile operacji możemy wykonać synchronicznie, tak? Czyli jeżeli byśmy mieli jakąś bazę danych, która często się synkuje do dysku, no to wtedy bardziej by się to odbiło na wydajności. Jeszcze a propos cache'a, bo powiedziałeś, że używacie Flash Cache'a, no to jest projekt, który chyba już 4 lata co najmniej nie jest
aktualne. Mamy jeszcze Bcache, inne takie. Czy trochę się nie boicie, że nagle wyskoczy wam bug i nie będziecie mogli po prostu dalej przebrnąć przez to? Tak, więc FlashCache'a sami sforkowaliśmy, mamy go na naszym GitHubie, więc można powiedzieć, że przejęliśmy jego rozwój. I owszem, trafiliśmy na takiego buga, mieliśmy takiego buga, że czasami hosty nam się potrafiły zawiesić z jakiegoś powodu. No i trochę czasu nam zajęło, żeby go naprawić, ale w końcu żeśmy znaleźli, w czym jest problem, więc patchowaliśmy moduł kernelowy no i też poprawkę żeśmy umieścili w naszym klonie FlashCache'a. Czyli FlashCache'a używamy już od 4 lat, mieliśmy już różne sytuacje, gdzie na przykładowo w zeszłym roku mieliśmy dosyć niechlubne zdarzenie, gdzie straciliśmy prąd w Strasburgu. No i jak wszystko wróciło, no to klaster był spójny, więc no można powiedzieć, że FlashCache jest dla nas sprawdzony w boju, więc nie boimy się go używać. Idąc dalej z cache'owaniem, jeszcze ostatnie krótkie pytanie. No, czy próbowaliście zamiast cache'owania OSD-ków cache'ować journale, bo w zasadzie deweloperzy Cefa tak zalecają, żeby SSD-ka czy NVM wrzucić journal na to, a nie cache'ować OSD-ki. Już oddaję. Tak, w sumie nie powiedziałem o tym, ale my właśnie coś takiego robimy, tak? Więc na tych NVM, gdzie mamy FlashCache'a, to mamy też zrobione takie małe partycje na journal, czyli OSD, mimo że dane trzyma na FlashCache'u, to jako journal używa też właśnie małej partycji na tym NVM.